I na kanwie tego interesującego wykładu pani profesor krótko, bo rozumiem, że mam 15 minut, o 3 kwestiach. O grze w kręgle. Gra w kręgle to jest pierwszy temat, drugi przestrzeń, a trzeci statek kosmiczny. Rozpoczynamy od gry w kręgle. Państwo jesteście przykładem, który przeczy tezie jednego z takich wiodących amerykańskich badaczy, Roberta Putnama. Pewnie Państwo znacie pojęcie kapitału społecznego, to między innymi dzięki Putnamowi wiemy, co to jest, prowadził dużo badań. I Putnam zauważył, że coś złego dzieje się z tymi społeczeństwami, które były takimi, które pokazywaliśmy na sztandarach, jako społeczeństwa, które mają świetny kapitał społeczny, zaangażowanych ludzi, młodych aktywistów, ludzi, którzy chcą zmieniać świat. I zaobserwował to na przykładzie amerykańskich miast. W Ameryce bowiem bardzo wiele tego typu ruchów spotykało się w kręgielniach. Gra w kręgle była tylko pretekstem, czy była jednym z powodów, ale nie kluczowym, że ludzie się spotykali, żeby rozmawiać o sprawach, które wykraczały poza ich prywatne kwestie. O środowisku, o sprawiedliwości, o dziesiątkach różnych rzeczy ważnych dla społeczności. I Putnam któregoś wieczoru poszedł do takiej kręgielni i zobaczył, że kręgielnia była pusta. I mówi, co złego dzieje się w Ameryce. Ludzie już nie przychodzą, bo nie chcą z sobą rozmawiać, bogacenie się, indywidualne troski, konsumpcja, zarabianie pieniędzy, zdominowało myślenie o rzeczach wspólnych. To pierwsza myśl, którą chciałem się z wami podzielić, więc takie rzeczy, jak wy dzisiaj tutaj robicie, spotykacie się, chcecie rozmawiać, są po prostu bardzo potrzebne, żeby tej samotnej grze w kręgle zapobiegać. Druga myśl to sfera, przestrzeń publiczna. To jest to miejsce, w którym ludzie spotykają się, żeby rozmawiać o troskach, które wykraczają poza indywidualne życie. To jest to miejsce, w którym ludzie spotykają się, żeby się dzielić czasem, emocjami, przemyśleniami, pomysłami, czasami agresją, czasami złością. I to jest bardzo ważne, bo te sfery się wyludniają. Bardzo znany niemiecki socjolog Habermas napisał o tym, że przestrzeń publiczna się wyludnia. Znaczy nasze życie coraz częściej jest w naszych domach, apartamentach, różnych fajnych miejscach, ale coraz mniej jest go w tej przestrzeni wspólnej. Bez tej przestrzeni wspólnej zjawisko, które narasta, jest trudne, dotkliwe i niesie szereg negatywnych konsekwencji i rodzi dziesiątki różnych problemów. Głupotę, populizm, agresję, brak tolerancji, ksenofobię. Do tego prowadzi brak przestrzeni, bo przestrzeń wspólna to jest miejsce, w którym ludzie próbują się komunikować. W psychologii istnieje takie bardzo fajne pojęcie przekładalność perspektyw. To jest sytuacja, w której staramy się zrozumieć innego. Nie znaczy, że się musimy z nim zgodzić, ale chcemy go zrozumieć. Wtedy, jak go rozumiemy, łatwiej nam jest ten świat po prostu czynić lepszym miejscem do życia. Teraz o statku kosmicznym, instrukcji statku kosmicznego Ziemia. Zaintrygowała mnie praca, która sięga lat 70., o ile się nie mylę. Jej autorem jest Fuller, bardzo znany architekt, wizjoner, myśliciel, eseista. I ta praca wprost dotyczy kwestii, o której mówiła pani profesor, Ziemi, ekologii. Ludzie, zauważa Fuller w swojej pracy, wytworzyli przez wiele tysięcy lat swojego istnienia takie dwie strategie myślenia o świecie, w którym żyją, w tym fizycznym rozumieniu. Pierwsze, które mówi, Ziemia jest tym, co nam się należy. My eksploatujemy, bierzemy zasoby, bierzemy surowce, jest nam oddana. Czyli bardzo instrumentalne. Drugie, które mówi, Ziemia w istocie rzeczy jest czymś, co wykracza poza surowce, nie jest strukturą żywą, ale w istocie rzeczy reaguje na to, co my jej czynimy. I od czasów oświecenia, czyli powiedzmy od XVIII, może początku wieku XVIII, jak patrzycie Państwo na cywilizację Zachodu, to widzimy takie dwie bardzo silne tendencje. Ta, która mówi rozwój, uprzemysłowienie, technologie, eksploatacja, dobrobyt i ta, która coraz częściej zyskuje na znaczeniu w ostatnich latach, które mówi tak, ale nie za wszelką cenę. Co więcej, pojawia się takie myślenie, które ma czasami charakter bardzo mistyczny, które mówi o tym, że Ziemia wystawia nam rachunek za sposób, w jaki traktowaliśmy ją przez wiele tysięcy lat, czy przynajmniej setek lat. Bez względu na to, jak popatrzymy na te perspektywy, mamy problem. Kurczą się zasoby. Wiele pewnie głosów słyszycie, które mówią, te procesy są niezwracalne. My jako ten rodzaj cywilizacji skazani jesteśmy na porażkę, na wymarcie i ci, którzy mówią, próbujmy ratować. Wracając do tego Fullera, Fuller mówi tak, zmieńmy perspektywę myślenia o Ziemi. Ziemia to jest, wyobraźmy sobie, że Ziemia to jest statek kosmiczny. Jeden z tysięcy, które poruszają się w galaktyce, który ma swoich pasażerów,
którzy mają swoje cechy, swoje oczekiwania, aspiracje, interesy, dobre i złe cechy, ale ma bardzo ograniczone zasoby. I ten statek jest do pewnego stopnia bytem zintegrowanym. Znaczy, jeżeli te zasoby przestaną wystarczać, to ten statek po prostu w tej nieopisanej, nieokreślonej galaktyce się rozpadnie na kawałki. Czyli pasażerowie, mówiąc krótko, tej podróży nie przeżyją. Fuller mówi, gdzie leży, gdzie szukać tego sposobu poradzenia sobie z tą opresją. Jego myśl jest bardzo prosta. W istocie rzeczy musimy jeszcze raz wrócić do czasu oświecenia, tylko je na nowo przedefiniować i powiedzieć sojusz nauki ze środowiskiem. Sojusz naszych aspiracji, pragnień z tym, co natura może nam dać. To jest szalenie trudny problem, dlatego że my żyjemy rozdarci między takimi dwoma istotnymi krańcami, które pozostają w bardzo silnym napięciu. Z jednej strony rozwój. No Państwo wiecie, duże połacie świata to jest miejsce, w którym żyją ludzie biedni, nierzadko głodujący, nierzadko żyjący bardzo krótko z powodu fatalnych warunków, w którym przychodzi im żyć. I ci ludzie mówią, my chcemy rozwój. Znaczy my chcemy pracę, dochód, czasami po to, żeby kupić chleb czy zjeść posiłek. A z drugiej strony mamy kraje, w których ten problem egzystencjonalny, w sensie fizycznego egzystencji został jakby rozwiązany i ci ludzie coraz częściej świadomie mówią, a my coraz częściej myślimy o planecie. Rozwój już nie jest kluczowym czynnikiem. To jest jedno z globalnych napięć. Kończąc swoje bardzo krótkie wystąpienie, pewnie w dyskusji będzie czas potem, żeby o tym porozmawiać, myśl Fullera jest taka. I pani profesor też o tym mówiła. Jeżeli rozwiązywać te problemy napięcia między rozwojem a planetą i przetrwaniem nas jako gatunku, to musimy pomyśleć musimy o tym pomyśleć w tych kategoriach, jak znaleźć dobre kompromisowe rozwiązanie. Dlatego, że świat nie dzieli się, świat nie składa się tych, którzy chcą wyłącznie rozwoju, ani tych, którzy wyłącznie chcą ocalić planetę. Jest ich pewnie po różnych stronach barykady bardzo wielu. Wracając do mojej pierwotnej myśli. To wymaga rozmowy. To są bardzo trudne kompromisy. Łatwo jest sformułować pewne wyroki i opinie wtedy, kiedy mówimy w sposób abstrakcyjny. Ale wtedy, kiedy zderzamy się z określonymi grupami społecznymi w różnych krajach, warstwami społecznymi różnego rodzaju, interesami, oczekiwaniami, to jest o wiele trudniejsze. To prowadzi mnie do pierwszej myśli, od której zacząłem. To wymaga rozmowy. To wymaga przestrzeni, to wymaga dialogu, to wymaga próby zrozumienia różnych perspektyw. Szanowni Państwo, nie wiem, czy przekroczyłem 15 minut, mam nadzieję, że nie, ale to jest to, co w tym bardzo mini wykładzie chciałem Państwu przekazać. Bardzo dziękuję.